Szanowni Państwo, bity i bity udorowe są elementami, które podlegają zużyciu, niezależnie jak są dobre i jak są trwałe. Często więc użytkownicy w wyborze tych akcesoriów kierują się nie jakością samych końcówek, a organizerami, w których są one umieszczone. Pamiętając, że ich zawartość przecież tak z czasem się zmieni, a kolejne końcówki można dokupować już na sztuki. Dlatego w tym materiale przedstawię swój ranking organizerów. W zasadzie organizery możemy podzielić na małe i duże. W małych zwykle mieszczą się tylko krótkie bity, za to zajmują niewiele miejsca, są łatwe w przenoszeniu i przechowywaniu. Cechuje je duża gęstość opakowania końcówek, ale przez to dużo słabiej wypadają, jeśli chodzi o łatwość sięgania po nie w trakcie pracy. Takie organizery często mają budowę otwartą, co z jednej strony sprzyja łatwej weryfikacji ich zawartości, ale z drugiej strony sporo pyłu powstającego w trakcie pracy potrafi się na nich gromadzić. Jeśli liczymy na swobodę w rozplanowaniu zawartości, ulokowanie w nich dłuższych końcówek, wierteł czy nasadek na uchwyt sześciokątny, to musimy sięgnąć po większe organizery. Te trudno chować do kieszeni, ale często posiadają szereg dodatkowych udogodnień ułatwiających ich przechowywanie i transport. Niestety najczęściej mają nieprzeźroczyste zamknięte obudowy, przez co trudno szybko sprawdzić, co się w środku nich znajduje. Z drugiej strony ich wielkość często sprawia, że łatwiej sięgnąć po końcówki w nich zawarte. W tym filmie przedstawię kilkanaście organizerów. Część z nich pochodzi z testowanych już zestawów bitów, część z kompletów dopiero czekających na test. Ranking, który utworzyłem, jest całkowicie subiektywny i każdy musi odpowiedzieć sobie, które cechy są dla niego najistotniejsze. Ocenie podlegają same organizery, a nie bity, które są w nich zawarte. Według mnie najgorszym z dotychczasowych organizerów, z którymi miałem do czynienia, jest ten od bitów Erbauera. Nieprzeźroczysty, duży i nieporęczny, a przy tym niezbyt sztywny. Fakt, wierzch częściowo ogumowany, w tym na rogach, ale wygląda jakby ta czarna powierzchnia była wklęsła w stosunku do reszty wykonanej z plastiku. Tworzywo dosyć cienkie, łatwo się ugina pod naciskiem i niezbyt spasowane są obie części organizera. Zawias ma metalowy trzpień, a zapięcie jest całkiem dobrze pomyślane, chociaż gorzej z jego wykonaniem. Zapięcie zatrzaskuje się samo dopiero przy mocniejszym zamknięciu. Foremny kształt ułatwia przechowywania w dowolnej pozycji, także można go ustawić na stosie, jednak przenoszenie jest tutaj mało poręczne. Żeby go trzymać pod ręką przy pracy, potrzebujemy też sporo przestrzeni. To prawda, że pudełko jest dosyć pojemne, bo mieści 98 krótkich i 13 długich bitów oraz 2 przedłużki, ale nie mamy możliwości własnej aranżacji środka. Bity cały czas ułożone są płasko, a poszczególnych końcówek wcale nie wyciąga się tak łatwo, jak można byłoby oczekiwać po rozmiarze organizera. Organizer Parkside'a z zestawu PBS-3 jest dosyć duży, stosownie do swej zawartości. Potrafi się w nim zmieścić, w zależności od wariantu, nawet do 71 końcówek. Przezroczysta pokrywka pozwala na szybką weryfikację zawartości, zaletą są też ogumowane brzegi. Plastikowy zawias z metalowym trzpieniem nie budzi zastrzeżeń, czego nie można powiedzieć o plastikowym zapięciu, które podejrzewam, że może się stosunkowo łatwo wyrobić lub wyłamać. Brak jest jakiegokolwiek udogodnienia, które mogłoby ułatwiać przenoszenie kompletu, a jak wspomniałem, jest on niemały. Również zajmie sporo przestrzeni roboczej, jeśli będziemy chcieli z niego korzystać na bieżąco w trakcie pracy. Regularny kształt pozwala na łatwe przechowywanie w dowolnej pozycji, a także składowanie na stosie. Pomijając, że bity mają swoje podpisane pozycje, to nie mamy tutaj za dużo możliwości w rearanżacji zawartości poza zamianą pozycji końcówek. Z kolei duża gęstość opakowania końcówek sprawia, że same bity wyciąga się niezbyt wygodnie. Zupełnie inny organizer Parkside zaproponował do swoich bitów udorowych. Wydaje się, że został on stworzony na wzór wielu podobnych markowych rozwiązań. Ogumowany wierzch, w pełni plastikowy zawias i zapięcie suwakowe, za którym ja nie przepadam, bo mi się łatwo wyrabia i później samo się rozsuwa.
Pudełko nie jest bardzo duże, choć dosyć grube. Niemniej jednak jest przy tym foremne, dzięki czemu możemy je przechowywać w dowolnej pozycji. Ogumowana powierzchnia ułatwia również składowanie go na stosie. Nie ma jednak żadnych udogodnień do przenoszenia, choć nie powinien z drugiej strony zająć zbyt wiele miejsca w torbie lub skrzynce narzędziowej. Pozornie mamy możliwość reorganizacji środka, jest to jednak dosyć mocno ograniczone. Teoretycznie możemy wyciągnąć poszczególne rzędy końcówek, ale ich rozmieszczenie i zmiana położenia nie jest już taka swobodna. Każda lokacja ma ciut inaczej skonstruowane prowadnice i nawet zamiana rzędu bitów krótkich z plastikowym pudełkiem nie jest możliwa. Takich wkładów z rzędami bitów Parkside nie dokupimy indywidualnie, a i z dostępnością samych zestawów różnie bywa. Bity ułożone są na płasko, ale wyciąga się je bez większego problemu. Irwin do swoich bitów udarowych proponuje średnich rozmiarów kasetkę. Pudełko z tworzywa, które ma plastikowy zawias z metalowym trzpieniem zamykane na zasuwkę. Prostopadłościenny kształt pozwala dosyć swobodnie przechowywać je w warsztacie. Chociaż ciężko włożyć je do kieszeni, to w torbie narzędziowej czy skrzynce z akcesoriami nie zajmie wiele miejsca. Stawiane jedno na drugim potrafi się delikatnie ślizgać przez brak ogumowania. W środku zmieści się do 56 krótkich końcówek w 4 rzędach po każdej ze stron. Oczywiście mamy dużą swobodę reorganizacji zestawu, tak aby umieścić tutaj bity o różnej długości czy inne akcesoria, jak na przykład uchwyt magnetyczny czy nawet wiertła. Rzędy bitów mają z boku specjalne plastikowe wypustki, które wciska się w specjalne wcięcia w obudowie. Krótkie bity umieszczone w rzędach pochylone są o 45 stopni, dłuższe zaś leżą na płasko. W trakcie pracy dosyć łatwo po nie sięgać, nawet w rękawicach. W przypadku złotych bitów Makity dosyć popularne są małe, charakterystyczne organizery z 10 końcówkami i adapterem. Przyznam jednak, że mechanizm rozkładania jest dla mnie zbędnym bajerem. Można się obawiać, że ulegnie łatwemu uszkodzeniu i zestaw bez przerwy będzie się rozkładał. Albo też, że będzie to następować w trakcie przenoszenia w kieszeni. Rozumiem z drugiej strony, że dzięki temu rozwiązaniu mamy łatwy dostęp do bitów w trakcie pracy, a gdy przenosimy komplet, organizer złożony na płask zajmuje możliwie małą przestrzeń. Jednak według mnie jest ona wykorzystana mało efektywnie. Sam organizer w zasadzie stabilnie będzie leżał tylko na płask. Wypukły wierzch utrudnia przechowanie na nim stosu innych organizerów. Oczywiście nie ma tutaj możliwości żadnej reorganizacji zawartości, a o trzymaniu w nim dłuższych bitów czy np. wierteł możemy zapomnieć. Otwarta konstrukcja sprawia, że cały czas mamy wgląd do zawartości, ale z drugiej strony na bitach i w wolnej przestrzeni łatwo zbiera się pył. Istotne jest też, że dosyć łatwo można wyciągać poszczególne końcówki, nawet pracując w rękawicach roboczych. Organizer Dexter Pro jest jednym z najmniejszych w tym rankingu. Ogumowany z przezroczystym wieczkiem, zawiasem z metalowym trzpieniem. Jedynie co budzi moje obawy to zamknięcie, które według mnie może łatwo się wyrobić. Foremny kształt umożliwia łatwe przechowywanie w dowolnej pozycji. Dodatkowo wysuwana zawieszka umożliwia umieszczenie organizera na haczyku w warsztacie. Nieduży rozmiar sprawia, że łatwo taki organizer schować nie tylko do torby, ale nawet do kieszeni, choć na tym udogodnienia do transportu się kończą. W prostopadłościennym pudełku mieści się aż 31 końcówek i jedna przedłużka. Nie ma tutaj żadnej możliwości reorganizacji zawartości, jedynie możemy tak krótkie bity zastąpić innymi. Umieszczenie końcówek w kwadratowych, a nie sześciokątnych gniazdach sprawia, że bity nie trzymają się pewnie wewnątrz pudełka. Jedno z najgęstszych opakowań sprawia jednak, że po bity sięga się bardzo trudno pracując w rękawicach. Organizer DeWalt z zestawu Extreme Impact Torsion w dużej mierze przypomina ten Irwina. Podobny rozmiar, podobne tworzywo, bez ogumowania na wierzchu, chociaż ciut gorszy zawias. Zapinany jest podobnie jak w przypadku Irwina na suwak.
Mamy dużą dowolność w ustawieniu i przechowaniu takiego zestawu ze względu na jego kształt. Niemniej jednak postawiony pionowo na sztorc delikatnie się przechyla. Również ze względu na brak ogumowania, gdy układamy go na stosie, potrafi się delikatnie ślizgać. W porównaniu do Irwina możemy jednak zmieścić więcej bitów wewnątrz. Poza tym łatwiej dostać pomarańczowe wsówki z rzędami bitów. Czasem DeWalt dodaje je również do innych akcesoriów, do wkrętarek, np. do uchwytów kątowych. Wsówki te wykonane są z elastycznego tworzywa, dzięki temu łatwiej jest je wyciągać i przekładać w organizerze, chociaż te z dłuższymi akcesoriami wymagają zwykle podważenia, np. płaskim śrubokrętem. Poza tym tak zwane łapki przytrzymujące dłuższe bity potrafią się wyłamywać. Zaletą tego zestawu jest to, że łatwo się wyciąga bity, zwłaszcza krótkie, nawet pracując w rękawicach. Organizer Parkside Performance przypomina pomniejszone pudełko od bitów Parkside PBS-3. Podobnie ugumowane, z przeźroczystym wieczkiem, analogicznym zawiasem i zamknięciem. Łatwo przechowywać go ustawiając na sztorc, a także zawiesić na haczyku dzięki zawieszce umieszczonej na klipsie znajdującym się na spodzie opakowania. Z drugiej strony ten sam element konstrukcji utrudnia przechowywanie zestawów bitów w formie stosu. Może nie jest to najwygodniejszy organizer do przenoszenia w kieszeni, ale zaczep na pasek zdecydowanie ułatwia transport. Ponadto w walizkach do wiertarko-wkrętarek Parkside Performance znajdowało się wytłoczenie pozwalające na ulokowanie tam takich zestawów. Zawartości niestety nie przeorganizujemy, a w środku zmieszczą się w zależności od wersji co najwyżej krótkie bity, przedłużka lub małe nasadki wymagające adaptery. Wyciąganie bitów w rękawicach może nie jest nadzwyczaj komfortowe, ale też nie sprawia nadzwyczajnych problemów. Kolejnym małym kieszonkowym organizerem, który umieściłem w zestawieniu, jest ten od kompletu Dedra. Przezroczyste wieczko pozwalające sprawdzić zawartość i porządnie ogumowana ramka oraz spód to zdecydowanie zaleta. Z kolei plastikowy zawias i zapięcie mogą być newralgicznymi elementami tego zestawu. Na plus jednak trzeba zaliczyć dużą gęstość opakowania końcówek. Podobnie jak w przypadku zestawu Parkside Performance organizer można łatwo ustawiać na sztorc, jednak klips znajdujący się na spodzie troszkę utrudnia odkładanie tej kasetki na stos. Z drugiej strony zawieszka umożliwia przechowywanie zestawu w warsztacie na haczyku. Sam klips pozwala na umieszczenie zestawu za paskiem, choć w zasadzie zmieści się on także i do kieszeni spodni. Końcówki umieszczone są w kwadratowych wycięciach, dlatego trzymają się troszkę luźniej niż w przypadku innych podobnych zestawów. Mimo gęstego opakowania, to choć z lekkim trudem, można wyciągnąć bity nawet pracując w rękawicach. Organizer Boscha jest dosyć solidnie zbudowany. W odróżnieniu do zestawów podobnej wielkości Milwaukee czy DeWalta jest częściowo ogumowany na wierzchu. Zawiasy z metalowym trzpieniem i zamknięcie, które samo się zatrzaskuje po zamknięciu zestawu, to zdecydowane zalety. Organizer jest niemały i nie posiada żadnych udogodnień do wygodniejszego transportowania, ale w torbie narzędziowej powinien bez problemu znaleźć swoje miejsce. Foremna konstrukcja ułatwia dowolne przechowywanie, również w formie stosu. W środku można zmieścić aż do 4 rzędów bitów po każdej ze stron. Wygodnie można reorganizować zawartość w zależności od tego, czy chcemy umieścić w środku krótkie końcówki, czy długie bity, wiertła albo nasadki na uchwycie sześciokątnym. Do zmiany rozmieszczenia nie potrzebujemy śrubokręta, a jedynie wystarczy odchylić dźwignię z boku i cały rząd akcesoriów może zmienić swoją lokalizację. Dużym plusem dla Boscha jest to, że takie wkłady z rzędem bitów można dokupować osobno, z kilkoma bitami w środku. Jeśli jednak porównać odpowiedniki wspomnianych marek,
to mieści się tutaj stosunkowo najmniej końcówek, mimo minimalnie większych wymiarów. Niemniej jednak dzięki temu bity dosyć wygodnie się wyciąga nawet w rękawicach roboczych. Organizer Were jest wykonany z tworzywa sztucznego i nie ma żadnych ogumowań. Ma otwartą budowę, przez co podobnie jak w przypadku Makity, pył w trakcie pracy dostaje się do środka. Aby wyciągnąć końcówki, trzeba odchylić górną część, która jednocześnie staje się podpórką do ustawiania zestawu w trakcie pracy. Organizer jest delikatnie zaoblony, więc w warsztacie możemy go w zasadzie przechowywać albo na płask, albo pionowo na sztorc. W całości mieści się w dłoni i bez problemu można chować go do kieszeni, choć brak jakiegoś zaczepu na pasek. W środku znajdziemy 29 krótkich końcówek w 2 rzędach, co sprawia, że opakowanie bitów jest dosyć gęste. Jak we wszystkich małych organizerach nie ma tutaj możliwości przechowywania dłuższych końcówek czy wierteł. Odchylany tylny rząd bitów znacznie ułatwia sięganie po wybrane końcówki, nawet gdy pracujemy w rękawicach. Organizer Ryobi wykonany jest z tworzywa, nie ma tutaj żadnych ogumowań, za to zawiasy posiadają metalowe trzpienie i dosyć porządnie wykonane jest zapięcie. Kasetka nie jest mała, ale łatwo można ją ustawić w warsztacie na półce, na sztorc, na płask, nawet przechowując na stosie. Co więcej, po 2 stronach mamy metalowe zawleczki, które pozwalają na łączenie kolejnych organizerów tego samego typu. Wydaje się to ciekawą możliwością, zwłaszcza w trakcie transportu. Ciut większy rozmiar rekompensowany jest naprawdę dużą przestrzenią na akcesoria. Można byłoby tutaj zmieścić aż 10 rzędów krótkich końcówek, po 5 po każdej ze stron, co dałoby 80 bitów w zestawie. W kasetce zmieszczą się także długie bity, adaptery czy nasadki z chwytem sześciokątnym. Rzędy bitów można obracać, ustawiając końcówki poziomo, pionowo lub na przykład pod kątem 45 stopni, co ułatwia potem ich wyciąganie w trakcie pracy. Oczywiście rzędy bitów są też wyjmowalne, dzięki czemu możemy reorganizować zawartość według własnych upodobań. Na końcach rzędów znajdują się trzpienie, które wchodzą w okrągłe gniazda wewnątrz organizera. Wkład z rzędem bitów trudno jednak dokupić oddzielnie. Między skrzydłami kasetki pojawia się szczelina podobna do tej znanej z organizerów Milwaukee, jednak jest ona ciut węższa i nie daje takiego samego komfortu chwytu. Oczywiście, jak przystało na tej wielkości organizer, wyciąganie bitów nawet w rękawicach jest stosunkowo łatwe. Bicha, Flip Selector i Bit Buddy to moim zdaniem najlepsze spośród małych organizerów, choć również nie pozbawione wad. Prawie w całości wykonane są z plastiku, bez ogumowania, mają otwartą konstrukcję, co z jednej strony pozwala na szybkie sprawdzenie zawartości, z drugiej sprzyja zbieraniu się kurzu. Zapięcie otwiera się nawet, gdy nie przesuniemy zasuwki. Są naprawdę niewielkie, ale ze względu na zaokrąglone kształty ciężko je przechowywać inaczej niż na stosie. Ciekawym rozwiązaniem są zaproponowane oddzielnie pochewki z zaczepem na pasek, do których można wsunąć organizery zarówno Bit Buddy, jak i Flip Selector. Zasadnicze różnice między organizerami Flip Selector i Bit Buddy dotyczą sposobu przechowywania samych bitów. W Bit Buddy gniazda są delikatnie ogumowane i rzadziej rozmieszczone. W Flip Selectorze są one w całości plastikowe, a opakowanie końcówek jest znacząco gęstsze. Ponadto w pierwszym przypadku organizer otwiera się tak, aby bity były skierowane do nas chwytem, w drugim przypadku zaś po otwarciu końcówki są skierowane do nas grotem. Te różnice znajdują swoje odzwierciedlenie w sposobie wyjmowania bitów.
W przypadku BitBuddy jest ono łatwiejsze, poza tym możemy bezpośrednio z organizera nakładać końcówki na uchwyt magnetyczny. Nawet jeśli zastąpimy 29 mm Maxtory zwykłymi bitami, wciąż jest to możliwe. W przypadku flip selektora wyciągnięcie bitów jest ciut mniej wygodne. Organizery Milwaukee są jednymi z moich ulubionych. Chociaż są niemałe, to mają szereg ciekawych rozwiązań. Obudowa wykonana jest z nieprzeźroczystego tworzywa, zapięcie jest solidne, natomiast zdarzało mi się zapomnieć je zatrzasnąć, bo przecież organizer był już zamknięty. Kasetka mimo swoich niemałych rozmiarów posiada szereg udogodnień do przechowywania i przenoszenia. Przede wszystkim możemy sobie swobodnie ustawić taki organizer na półce w dowolnej pozycji, a specjalne wytłoczenia stabilizują układanie stosu w grupach takich samych organizerów. Dzięki temu, mimo braku ogumowania, nie ślizgają się one leżąc na sobie. Oczywiście środek możemy sobie praktycznie dowolnie spersonalizować, a zmieści się tutaj naprawdę dużo końcówek, bo aż 80 krótkich bitów. Możemy też zmieścić długie bity, nasadki czy adaptery. Co więcej, Milwaukee czasem sprzedaje swoje końcówki w mniejszych pudełkach, które również da się ulokować w takim organizerze. Wyjmowanie rzędów bitów może być mało komfortowe, ale zawsze możemy pomóc sobie płaskim śrubokrętem. Rzędy bitów oraz sposób ich mocowania na trzpieniach i okrągłych gniazdach bardzo przypomina ten znany z Ryobi. Oczywiście dzięki temu rzędy końcówek możemy obracać tak, by wygodnie było po nie sięgać w trakcie pracy. Co ciekawe, rzędy bitów z kasetki Milwaukee mają ciut dłuższy trzpień i nie bardzo chcą zmieścić się w kasetce Ryobi. Ale rzędy z organizera Ryobi możemy swobodnie umieścić w organizerze Milwaukee. Podobnie jak w przypadku Ryobi, Milwaukee nie sprzedaje oddzielnie samych rzędów z bitami. Organizery Milwaukee mają szlufki, przez które można przepuścić pasek i zawiesić tak przygotowany zestaw. A po otwarciu między obiema częściami pojawia się szeroka szpara, która ułatwia chwytanie organizera. Ponadto kasetki te miały też z tyłu charakterystyczny gwint. Jednak w nowym zestawie już go nie znalazłem. Sprawdziłem na stronie Milwaukee i wygląda, że rzeczywiście najnowsze kasetki od bitów Milwaukee Shockwave trzeciej generacji są ich pozbawione. Gadżet ten był o tyle ciekawy, że Milwaukee oferowało specjalny magnes z LED-em, który można było przykręcić do kasetki i dzięki temu wygodnie ulokować zestaw bitów w trakcie pracy. Ponadto gwint był zgodny z tym znanym ze statywów fotograficznych, co pozwalało także na inne jego zastosowanie, np. na przykręcenie klipsa do paska. Na koniec warto dodać, że sięganie po bity, nawet gdy się pracuje w rękawicach, nie sprawia żadnego problemu. Wraz z nową generacją bitów, FlexTorque, DeWalt zaproponował nowe organizery. W tym materiale to jedyny taki zestaw, który mając przeźroczyste wieczko, pozwala też na rearanżację zawartości. Kaseta ma dosyć solidne zamknięcie, które po otwarciu nie wychodzi poza obrys obudowy, natomiast posiada zawias z plastikowym trzpieniem. Wśród porównywanych organizerów pod względem wielkości plasuje się gdzieś w środku stawki, podobnie jak jego poprzednik. I podobnie można go przechowywać prawie w każdej pozycji, choć pionowo nasz tort stoi mniej stabilnie. Na powierzchni organizera znajdują się wytłoczenia, które ułatwiają składowanie takich kasetek na stosie. Zapięcia w tym przypadku dodatkowo pozwalają na spinanie kasetek ze sobą. Organizer pozbawiony jest takiej liczby udogodnień do przenoszenia jak Milwaukee, jednakże kasetki te mieszczą się do specjalnych kufrów T-Stack. Jak wspomniałem, rzędy bitów można ustawiać w kasetce według własnych potrzeb. W
Przy czym nowsze czarne rzędy bitów są wykonane z twardszych materiałów i mieszczą tylko 7 końcówek. Być może producent chciał w ten sposób rozwiązać problem wyłamujących się skrzydełek w żółtych elastycznych rzędach. Nowe czarne rzędy są skonstruowane tak, że krótkie bity są przechowywane pod kątem 45 stopni. Nie zmienił się natomiast klinowy sposób mocowania rzędów w organizerze, dzięki czemu możemy również w pudełku mieścić stare wkłady. Te nowe z kolei trudniej jest wyciągnąć z kasetki i czasem trzeba się wspomóc np. płaskim śrubokrętem. DeWalt, podobnie jak Milwaukee, oferuje również małe pudełka z końcówkami, które możemy ulokować w takim większym organizerze. Wewnątrz dużej kasetki mieszczą się aż 4 takie małe opakowania, po 2 po każdej ze stron. Niezmiennie jednak wyciąganie końcówek z organizerów DeWalt pozostaje bezproblemowe nawet w trakcie pracy w rękawiczkach. Na koniec raz jeszcze prezentuję zbiorczo moje subiektywne rankingi. Dla małych organizerów, dla dużych organizerów oraz łączny. Oczywiście każdy może indywidualnie ocenić poszczególne cechy organizerów i uznać inny za najlepszy.